dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Kolejne rozmowy branżowe. Dzisiaj nie będzie łatwo. Chain for Energy, Greg Sikora, Adam Kruszewski. Dzień dobry panowie. No cześć Maciek. Branża energetyczna, nowy temat dla kryptoekipy. Oczywiście standardowo przypominamy, że jeżeli Was projekt zainteresuje, pod tym filmem zbieramy Wasze pytania, komentarze, Wasze obawy, dobre i złe i potem panowie trzeba będzie z tym zmierzyć się na live z kryptoekipą. Także czekamy naprawdę na Wasz odzew, bo sam jestem ciekawy, jak ocenicie ten projekt. Dla mnie również rzecz nowa, ale ciekawa. Nie jest to kolejny DEX, nie jest to kolejna giełda. Projekt rzeczywiście, który dotyka realnych problemów. Natomiast panowie, chciałbym zacząć od samego początku, chciałbym zacząć od Was, jaką funkcję pełnicie w projekcie, czym się zajmujecie, jak obecnie wygląda team Chain for Energy i tak naprawdę jak długo razem już pracujecie? Tak, to może ja zacznę. Tak. Ja jestem współzałożycielem. Ostatnio miałeś rozmowę z Dominikiem. Dominik pełni rolę naszego CEO, ja pełnię rolę CIO, odpowiadam za tematy związane z blockchainem. Ja byłem też odpowiedzialny za tokenomię w naszym projekcie. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, moją historię, to ja na rynku software developmentu szeroko pojętego jestem już od ponad 20 lat. Ja pracowałem przez kilkanaście lat w telekomunikacji, w grupie Deutsche Telekom. Byłem tam ekspertem, robiłem projekty na poziomie grupy, też współpracowałem z innymi tak zwanymi nadkosami, czyli operatorami z grupy w innych krajach i tam tak naprawdę byłem odpowiedzialny za takie tematy, o których zazwyczaj się nie mówi, czyli tak jakby te wszystkie korowe rozwiązania, które musieliśmy tak naprawdę wdrażać, migrować, utrzymywać bardzo wysokie SLA, ponieważ w telekomunikacji nie można tutaj zaczekać na to, czy transakcja się zrealizuje teraz, czy później. To wszystko musi działać w trybie real time. Później przeszedłem do amerykańskiego startupu i tam budowałem sieć pre-sales na Europę. Też jest takie ciekawe doświadczenie, czyli z jednej strony z korporacji, później w startupie pracowałem. Prywatnie od 2017 roku jestem na rynku krypto i to jest, jak zrozumiałem, jak Bitcoin działa, czym jest distributed ledger, to nie ukrywam, że mi głowa wybuchła. Po prostu to tak jakby spekulacja z jednej strony, ale mnie zafascynowała ta technologia i to jest tak jakby coś, co nie ukrywam, ja przyniosłem do naszej firmy i zacząłem tak jakby zaszczepiłem tak jakby tą rzecz w naszym teamie i to był taki początek myślenia o tym, co moglibyśmy zrobić na rynku energetycznym i to może dalej będziemy opowiadać o tym. No to tutaj historia wspólna, ja również 2017 i również potwierdzam, że jak zrozumiałem w ogóle czym jest Bitcoin i jaka jest tak naprawdę misja Bitcoina, to moje życie się zmieniło, więc tutaj bardzo podobnie, nie? Tak, super. Słuchajcie, to ja do tego dołożę taki klocuszek, bo ja też długo pracowałem w telekomunikacji, stąd też znamy się z Grześkiem. Współpracowałem dla naszego operatora, najpierw dla Ery, później dla T-Mobile'a, tylko że nie od tej strony przy tematach, o których się nie mówi, jak to Grzesiek powiedział. Ja z kolei pracowałem nad tematami, o których się mówi. I to głośno, ponieważ zawsze byłem po stronie produktowej, po stronie marketingowej, ale ten produkt to była tak zawsze gdzieś ten mój obszar, w którym najbardziej się kręciłem, no i co mnie kręciło tak samo. Także trochę tych produktów spod mojej ręki wyszło. Do tej pory są na rynku dostępne, jest ich całkiem sporo, a nie są malutkie, że tak powiem, tylko to są rzeczywiście produkty, które głównie dla firm, dla korporacji, gdzie są wykorzystywane po prostu na co dzień. Mogę powiedzieć tak. Era, T-Mobile, giganci, z nimi jeszcze umowy nie mamy, także... Więc tak, Era T-Mobile to jest jeden operator, Orange to jest drugi operator, do tego tak jak Grzesiek podobnie też współpraca z grupą Deutsche Telekom, współpraca z grupą Orange. Nawiążę jeszcze do tego, co powiedział Grzesiek przed chwilą o tym zaszczepieniu blockchainem u nas tutaj w teamie. Potwierdzam, tak było. I
Może powiedziałbym nawet tak, to wszystko, co robimy nawet tutaj w energetyce, te problemy, które staramy się rozwiązać, to jest taka trochę inicjatywa, można powiedzieć, oddolna. I tak mi się to skojarzyło właśnie z Grześkiem od tej oddolnej inicjatywy i tego zaszczepienia właśnie blockchaina. I teraz wszyscy w firmie żyją blockchainem, energetyką i tym, co robimy tutaj na tym polu. Panowie, dość skromnie mówicie o waszym teamie, a ja chciałbym jednak, ja lubię... Ale przepraszam, bo my do teamu jeszcze nie doszliśmy na razie, chciałeś o nas. Okej. Dobra, Dobrze, to oczywiście to, na co ja na pewno zwróciłem uwagę, patrząc na wasz zespół, zaraz powiecie, ile to jest osób i myślę takie najważniejsze rzeczy, ale dla mnie bardzo ważne to jest to, że patrząc jakiej branży, o której zaraz będziemy rozmawiać, dotyka Chain for Energy, ja widzę tam specjalistów, widzę ludzi związanych z branżą, czyli wiem, że sięgacie po być może trudny temat, ale otaczacie się ludźmi, którzy de facto na tym rynku mają duże doświadczenie, mają coś do powiedzenia i będą bardzo mocno wspomagać wasz projekt. Tak, wspierają nas ludzie, którzy zjedli na energetyce zęby, co nie znaczy, że chodzą bez zębów. Słuchajcie, Maciek, my na tym rynku działamy już od 2021 roku, jeżeli chodzi o branżę właśnie blockchain, może nie blockchainową, energetyczną. Jeżeli chodzi o sam blockchain, to tak naprawdę jesteśmy dużo dłużej obecni, ponieważ od roku, popraw mnie Grzesiu, jeżeli się mylę, ale jako OWO, bo to jest nasza druga spółka, która jest na rynku, wspiera tutaj obszar telekomunikacyjny z kolei. Na rynku jest od 2012 roku, a jedną sieć blockchainową, którą zrealizowaliśmy, zaczęliśmy nad nią pracę w 2018 roku, tak, jeśli się nie mylę. One zostały zakończone w 2021 roku i to był blockchain, zamknięty blockchain, który został zbudowany właśnie dla operatorów telekomunikacyjnych, którzy w tym momencie mają możliwość z jego korzystania. Tak. To teraz ja później wrócę do tego wątku, bo to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz, która wytłumaczy, dlaczego my się zajęliśmy tym projektem. Ale teraz skończmy właśnie zagadnienie teamu i przejdziemy właśnie później do tych zagadnień blockchainowych. Teraz płynnie przechodząc tutaj do tego tematu, mówiąc o teamie, to firma OWO i Chain for Energy to w sumie razem to jest ponad 70 osób. To są głównie inżynierowie IT, deweloperzy różnej maści, od blockchainu poprzez frontend, backend i bazy danych i tak dalej, i tak dalej. I do tego oczywiście zespół biznesowy plus zespół ekspertów. Więc teraz tak, ja bym zaczął tak szybciutko może od góry jeszcze, bo w core teamie, czyli jakby mamy 3 założycieli całego projektu. To jest Dominik Skrobacz, z którym mieliście okazję porozmawiać wcześniej. Jest Paweł Borecki, który jest CTO naszej firmy i generalnie całego rozwiązania. No i Greg oczywiście, którego tutaj widzimy na załączonym obrazku, który przed chwilą już przedstawił siebie. Do tego oczywiście programiści, ale też zespół biznesowy. W zespole biznesowym jestem ja. Ja jestem, jak już tak skrótami tutaj się posługujemy, no to mój skrót to CPO, ponieważ ja odpowiadam za produkt. Oczywiście mamy Eryka, który również wcześniej również wcześniej pracował dla operatorów telekomunikacyjnych i jego z takich bazowych tematów, które prowadził operatorów, na pewno wszyscy znają, a przynajmniej wszyscy, którzy są mniej więcej kilka lat na rynku, o tak może powiem. Pamiętają wszyscy czerwoną łapkę, która gdzieś w różnych miastach, no Tak. wiesz Maciek, o czym mówię. Wiem. Czerwona łapka, która gdzieś po prostu po całej Polsce krążyła. Była taka marka, która powstała. Eryk właśnie odpowiadał za wejście, za kampanię tej marki. Także ta czerwona łapka to tak jak gdzieś miałbym ją przybić, to tak jakbym przybijał tą łapkę Erykowi. On wspiera nas rzeczywiście tutaj marketingowo. Ma zespół chłopaków odpowiadających za content, za social media. I to jest to. No ale to są zwykłe tematy, można powiedzieć tutaj projektowo-biznesowe, jakich jest wiele. Więc przejdźmy może troszeczkę o krok teraz dalej. Eksperci nasi. Nasi eksperci to są osoby z branży energetycznej. I teraz od razu w pierwszej linii wymieniłbym Maćka Sołtysika, doktora Maćka Sołtysika, który jest
On ma ponad 20 lat doświadczenia w energetyce. Pracował w PSE, pracował w różnych innych firmach wspierających tutaj ten obszar. Jest doktorem na Politechnice Częstochowskiej i to jest nasz główny, korowy w tym momencie, można powiedzieć, ekspert, którym na co dzień posiłkujemy się w naszych tematach, czy to dobrych, czy to złych, problemach i wyzwaniach. Irek Perkowski, były prezes Tauron Sprzedaż i też Irek ma akurat nawet więcej, bo 30 lat doświadczenia w branży energetycznej. Irek nas wspiera głównie w obszarze spółdzielni energetycznych. Dlaczego? Dlatego, że Irek jest osobą i jednocześnie prezesem, która założyła pierwszą spółdzielnię energetyczną w Polsce. Nie ma tych spółdzielni wiele, ale to jest pierwsza, która, że tak powiem może brzydko, przestrzeliła się na rynku, przestrzeliła się z innymi spółkami obrotu, wypracowała pewne działania. No i dlatego on jest tutaj naszym ekspertem. Do tego współpracujemy z Mateuszem Pielką, z doktorem Michałem Syrebrzyńskim. To są wszystko ludzie z branży energetycznej. Mamy również, wiecie co, powiem tak, ciężko wymieniać wszystkich, bo tych, że tak powiem w cudzysłowie, energetyków mamy naprawdę sporo. Więc może przeszedłbym jeszcze teraz krok dalej, ponieważ tu są eksperci energetyczni, ale też są całe firmy, z którymi współpracujemy, bo to jest równie ważne. To są firmy, które właśnie wspierają ten obszar energetyczny. I tutaj można powiedzieć, jednym z filarów jest na przykład Keno i Keno Energia. Keno to jest największa lub top 2 największych hurtowni sprzętu OZE tutaj w Polsce, ale nie tylko ich biznes sięga Polski, ale też i Węgier, Niemiec, Skandynawii. I jednocześnie mają spółkę obrotu, która nazywa się Keno Energia i właśnie ta spółka obrotu korzysta z naszego rozwiązania, czyli nie na zasadzie jest partnerem, bo jest, tylko jest partnerem, ponieważ korzysta też z naszego rozwiązania, komercyjnie podłącza klientów. My dzięki naszej platformie rozliczamy energię, która do systemu wchodzi, która z systemu wychodzi, wystawiamy faktury i dokonujemy tutaj wszystkich tych obliczeń. No i wszystkiego, co zapewnia po prostu cały cykl życia takiego klienta energetycznego. To jest Keno. Współpracujemy z, puszczę tutaj trochę, jak to się mówi w krypto, Alfę, tak? Insight News. Insight News, tak. Współpracujemy również z Greencellem. To za chwilę będzie ogłoszone. Ja wrócę do tego Greensella za chwilę. Greensella prawdopodobnie wszyscy znają, ponieważ to jest jednym określeniem, można powiedzieć, to jest świat baterii. To jest generalnie i zielona energetyka, ale i świat baterii to jest bardzo istotne i istotne też w kontekście, o którym zaraz powiemy. Unimot Energia i Gaz, kolejna spółka obrotu, która działa w obszarze właśnie też i energetyki i gazu. I jeszcze więcej, ale Tak, na tutaj, razie tutaj to, co Adam, tak. to, co dla mnie jest bardzo ważne, to żeby też pokazać, ten wątek o teamie jest długi, ale to, jaką ja różnicę widzę między waszym projektem, a nie mówię wszystkimi, ale wieloma projektami, które były u mnie na kanale, to, że często pojawiały się projekty, które widzą jakiś problem, nie mają fachowców, żeby go rozwiązać, mają pomysł i potem szukają, tak? U was widać, że macie ludzi, którzy znają blockchaina, macie fachowców z tej branży, którzy mają doświadczenie zdobyte w konkretnych podmiotach, które są gigantami tej branży i współpracujecie z dużymi graczami z branży. I tutaj bym nawet amen powiedział. Jeżeli... Ale wiesz co, ja ci powiem, Maciek, jeszcze bym jedną rzecz mimo wszystko dodał, Okay. bo to też jest ważne. Ja już powiedziałem tutaj o Politechnice Częstochowskiej, ale na przykład również Polska Akademia Nauk. To są wszystko też podmioty, z którymi współpracujemy, ponieważ to się wszystko też łączy z energetyką, optymalizacjami przeróżnymi, które robimy na naszych systemach. Także to chciałem tylko jeszcze to zaznaczyć, a już naprawdę jeżeli nasi advisorzy, eksperci słuchają tego, co ja teraz właśnie mówię,
i któregoś nie wymieniłem, to bardzo za to przepraszam. Nie zrobiłem tego specjalnie. Naprawdę jest ich więcej. Znaczy ja tutaj, bo ja czekałem cierpliwie, aż Adam skończy. Maćku, ja przepraszam, ja jeszcze dodam tak jakby ten obszar Śmiało. blockchainowy tak krótko, bo nie możemy zapomnieć, bo ktoś powie, no w energetyce super ekstra, ale tak naprawdę jakie jest doświadczenie, jeżeli chodzi o ten tak jakby tą drugą stronę płotu. To tak, no, zaczynając od tematu takiego kosmos, bo my jesteśmy projektem w kosmos ekosystemie. Naszym advisorem, który nam bardzo pomaga, jest Enrico Tallin, który jest CEO projektu i on zbudował parę lat wcześniej blockchain i tak naprawdę on powiedział nam wszystko, jakich błędów nie powinniśmy unikać, które on wcześniej popełnił. To jest bardzo ważne, że to nie, że tak jakby mamy kogoś, kto nam pomaga tak jakby iść w tym ekosystemie. Jest na przykład Yuri, który jest takim content providerem w ekosystemie Kosmos i on też nam tak jakby mówi z perspektywy zbudowania visibility w tym ekosystemie. No jest kryptoekipa, z którą nawiązaliśmy współpracę, Andrzej, DDD, czyli tak jakby teraz zaczynamy się pojawiać na rynku polskim i mam nadzieję, że zostaniemy dobrze przyjęci, że zrozumiecie naszą misję, co my chcemy osiągnąć naszym projektem. Ale z drugiej strony mamy też tak naprawdę tak zwanego TradFi'a, ludzi takich jak chociażby Marco Nikita, który jest odpowiedzialny za krypto, dyrektorem odpowiedzialnym za krypto onboarding w Revolucie, ale Piotr Chnacik to jest biznesmen w branży smart home, on jest właścicielem Grantona i tak dalej, i tak dalej. No też nie będę tutaj tak jakby opowiadał o wszystkich, których mamy, ale chciałbym pokazać, że tak naprawdę staraliśmy się tutaj złapać balans, żeby nie stać na jednej nodze, tylko żeby móc normalnie się poruszać i być elastycznym. Okej, dobra. Tutaj myślę, że przynajmniej Teraz amen. wygląda to, dla mnie wygląda to jak najbardziej okej. Tak jak mówię, jeżeli chce się rozwiązywać jakieś problemy, chce się dotknąć jakiejś branży, ja zawsze nawet na swoich szkoleniach powtarzam, że nie ucz się od mechanika piec pączków i nie ucz się od kucharza jak naprawiać auto, więc ja lubię jak w danym temacie są specjaliści i tutaj dla Was duży plus. Dobra, panowie, znamy team, wiemy jak to wygląda. Oczywiście wszystkie materiały pod filmem, gdzie możecie sobie dokładnie przejrzeć i oczywiście white paper, strona internetowa to jest. No i teraz musimy zacząć tak naprawdę, po co powstało Chain for Energy, jaka jest w ogóle wasza misja, po co powstał ten projekt. Wiemy, że są problemy branży, no ale panowie, po co w ogóle robić taki projekt? Macie fajnych ludzi z doświadczeniem, może lepiej niech każdy pracuje u siebie i robi swoje i wiecie, po co powstało Chain for Energy, jaka jest wasza misja? Tak, jak to ktoś kiedyś w filmie powiedział, czemu nie hodować jedwabników, no nie? Zamiast zajmować się takim ciężkim projektem i generalnie tematem. Wiesz co, to może ja powiem tak, żeby te jedwabniki hodować, to też potrzebna jest energia. Nie da się bez tego. Sama kawa nie wystarczy. Ja przed chwilą wypiłem, ale to jest, to na całe życie nie starczy. Powiem tak, my naszym projektem i tym, co robimy, po prostu wzmacniamy sektor energetyczny właśnie poprzez dostarczanie najnowszych technologii, oprogramowania, co się przekłada oczywiście później na nowe streamy biznesowe dla spółek energetycznych. To się przekłada na nowe revenue, to się przekłada na chociażby obniżenie kosztów dla operatorów. No i oczywiście userzy, którzy będą z takich rozwiązań korzystać, też będą z tego czerpać swoje korzyści. Powiem Ci tak, bo słowa słowami, ja bym chciał to troszeczkę zobrazować. Powiedzieliśmy na samym początku troszeczkę o tym, że pochodzimy wszyscy tutaj z rynku telekomunikacyjnego, a ponieważ tych lat doświadczenia w telekomunikacji troszeczkę mamy, to powiem tak, ja pamiętam, kiedy wchodziła telefonia komórkowa, oczywiście, ponieważ no, można powiedzieć, że już poniekąd ją wspierałem, pracując dla operatora wtedy, tak jak powiedziałem, Ery. I to był taki początek. Później weszły na rynek smartfony. No nie? Pierwszy rok 2004, pierwsze iPhony i pierwsze troszeczkę lepsze telefony. Do tego masa różnych rozwiązań. Nie wiem, czy pamiętasz, może nie pamiętasz, ale pierwsze telefony w ogóle, które były, to potrafiły tylko przyjmować SMS-y, a nie je wysyłać. Więc co za sens przyjmowania, jeżeli nie możesz ich wysłać, no nie? I teraz
wiesz, ten rynek się rozwijał. Ten rynek jest w tym momencie mniej więcej na takim etapie, że tak naprawdę od telekomunikacji to, czego my najbardziej potrzebujemy, to niejako connectivity. To, żebyśmy mogli teraz rozmawiać, żeby nam internet działał, żeby mógł do kogoś zadzwonić, jeżeli potrzebuje, ale tak naprawdę, żeby nam internet działał, no nie? I to jest takie clue, no nie? Oczywiście bardzo generalizując to wszystko i może trochę spłycając, ale tak co do zasady. Jeżeli chodzi o energetykę, jesteśmy mniej więcej w tym miejscu teraz, kiedy już te telefony komórkowe działają, no nie, czyli przenosimy się w czasie. Jesteśmy tak mniej więcej na Okej. przełomie lat 90. roku 2000, czyli te telefony komórkowe działają. Odnieśmy to do tych paneli fotowoltaicznych, które mamy na dachach, no nie? Coś już działa, ale tak naprawdę, żeby to działało dobrze, to ten rynek cały wymaga transformacji. Nie tylko postawienia samego panelu, ale zwiększenia tego connectivity, no nie? Czyli żeby te panele po pierwsze działały lepiej, żeby ta energia, która z tych paneli będzie przesyłana albo odbierana później przez konsumentów, żeby ona była spożytkowana lepiej, żebyś ty oszczędzał, a nie dopłacał, no nie? Żeby podaż i popyt, żeby była ze sobą zrównoważona, bo tu jest cały ten sens, no nie? Tylko oczywiście, tak jak znowu powiedział Grzesiek, co już mówiliśmy na początku, trochę taka inicjatywa oddolna, trochę jest to inicjatywa oddolna, ponieważ właśnie dzięki tego typu rozwiązaniom, dzięki tego typu firmom coś może się zmienić, no nie, na tym rynku. Nie możemy liczyć tylko na to, że do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej będziemy mieli wielkie elektrownie, które będą działały jednokierunkowo, a my będziemy potrzebni tylko po to, żeby za tą energię płacić. My jesteśmy potrzebni nie po to, żeby za tą energię płacić tylko, ale żeby być producentami. Powiem Ci więcej. Ja na przykład i nasz team, wszyscy wierzymy bardzo mocno, że energia to jest waluta przyszłości. I tu działamy, żeby tak się w końcu stało. Te nasze wszystkie produkty, zarówno fundament dla spółek obrotu energią, fundament blockchain, czyli rozproszona energetyka, rozproszony blockchain, wymiana energii na stacjach ładowania, energy communities, czyli te spółdzielnie energetyczne. To wszystko koniec końców idzie dokładnie w tym kierunku, zgodnie ze strategią, że kiedyś po prostu energia będzie tą walutą przyszłości. Okej, to tak, żeby poukładać wszystko i będziemy to przekładać na prosty język, bo ludzie z krypto, jak to mówią, co prości ludzie. Tak, rozumiem to, co idzie, rozumiem ten kierunek. Fajnie to zobrazowałeś, tak naprawdę pokazując przykład telefonów komórkowych i tych paneli, w jakim miejscu jesteśmy i ile jeszcze jest do zrobienia. I to jest też to, co rozmawialiśmy trochę w kuluarach, że ludzie chyba boją się tej rewolucji energetycznej i przez to też nie wprowadzają pewnych zmian. I z tego, co rozumiem, z tego, co ja zrozumiałem, dzisiaj Chain for Energy jest tym projektem, który ma pomóc w tej rewolucji, dostarczając konkretne rozwiązania. Tylko pytanie teraz dla kogo? Ja bym też chciał zrozumieć tak mocno, kto jest dzisiaj klientem docelowym, kto może do Was przyjść, czy to jest inwestor, czy to jest osoba, która chce postawić spółdzielnie, o których wspominałeś, żebyśmy mogli tak sobie w prosty sposób pokazać tak naprawdę dla kogo obecny jest ten projekt, kto dzisiaj ma być odbiorcą usług Chain for Energy. Dobrze, to żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy nazwać konkretnie te 3 produkty, które w tym momencie mamy u nas na tapecie. Czyli pierwszy produkt to jest system rozliczeniowy dla spółek obrotu energią. I tak jak sama nazwa wskazuje, mówiąc wprost, takim bezpośrednim klientem jest spółka obrotu energią. Okay. W ten sposób dostarczamy takiej spółce możliwość zarządzania całym cyklem życia energii, czyli od pozyskania klienta poprzez aktywację klienta, rozliczenie klienta i na koniec wysłania faktury temu klientowi. Mamy tutaj zamknięty cykl. Można powiedzieć, że nie bezpośrednim klientem, ale również klientem jest oczywiście każdy, kto chce mieć taki panel fotowoltaiczny na dachu, ponieważ poprzez spółkę obrotu energią może korzystać z naszego rozwiązania. Może zalogować się na platformę, zobaczyć swoje zużycie, zobaczyć swoje faktury i tak dalej, i tak dalej. Każdy z... Adaś, ja na chwilę się tu wtrącę, bo to jest też, wydaje mi się, że brakuje jednej informacji, że jesteśmy na takim etapie świadomości, że wiele osób nie wyobraża sobie czegoś takiego, że może zmienić dostawcę energii. Czyli będąc Greg, ja tylko tutaj dodam to, że zazwyczaj jak ja rozmawiam z projektami i zadaję pytanie, to ja znam na nie odpowiedź. Tutaj sytuacja wygląda tak,
że ja po prostu pytam. No okej, dobra, ale to jest ciekawy case, jak najbardziej. Mi się Tak, wydaje, że ja jestem niewolnikiem tego systemu, który rzeczywiście został zbudowany, tak? tak. To sytuacja na dzień dzisiejszy w Polsce i tak naprawdę w wielu krajach Europy, bo to my tak naprawdę mamy aspiracje, żeby być projektem cross-europejskim, jest taka, że można tak naprawdę zmienić dostawcę i mieć, bo w energetyce są dwie warstwy. Jedna warstwa to jest dystrybucja i to są kable i tego w ogóle nie dotykamy. To jest coś, co tak naprawdę jest kluczowym asetem każdego kraju. Po prostu tak jakby Infrastruktura, tak jakby, po której infrastruktura. płynie prąd. Tak. To, co tak naprawdę jest istotne i na tym jest rynek, to jest energia jako towar. I tym się handluje. I to jest w tym momencie dostępne dla dużych graczy, a my chcemy obniżyć tą barierę, żeby mniejsi gracze mogli być także uczestnikami tego rynku. I wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to tak naprawdę to każdy może na dzień dzisiejszy zmienić dostawcę energii i mieć lepszą ofertę. I to jest ten produkt, o którym Adaś przed chwilą powiedział. To Czyli, tylko taka moja... Maciek- czyli wasza platforma ma też łączyć dostawców i odbiorców energii, tak? To ma być miejsce, taki Oczywiście. trochę marketplace, Mhm. gdzie będziemy mogli pewne rzeczy wyszukać. Tak. Tak. Wiesz co, Maciek, ponieważ trafił do Ciebie ten przykład telekomunikacji, o którym mówiłem wcześniej, to ja znowu troszkę wyjadę tutaj właśnie w ten temat telekomunikacji. Po co zmieniać odbiorcę, no nie? I wiesz, jak wyjść z systemu. Jeżeli masz telefon, numer, po prostu masz swój numer Okej. mobilny, to jeżeli w tym momencie jesteś na przykład u operatora numer 1 i wiesz, że już jesteś po terminie swojej umowy, swojego cyrografu, który masz podpisany, w każdej chwili możesz pójść do innego operatora i po prostu zmienić go. I następnie twoim operatorem ten cały internet, możliwość korzystania z internetu będzie dostarczać ci po prostu inny operator. Dokładnie to samo jest z energetyką. I teraz to się właśnie bardzo fajnie przekłada na to, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Number portability to jest takie określenie właśnie przenoszenia, może inaczej, po prostu przenoszenie numerów. Ono jest możliwe bodajże od 2005 roku. Wtedy oczywiście był wielki strach, co to się stanie, wszyscy klienci uciekną od operatorów. Nie, tak się nie stało. To jest standard na rynku. Dzisiaj jesteś tu, jutro jesteś tam. I energetyka jest dokładnie w takim samym miejscu, kiedy w tym momencie możesz już tego operatora zmienić. Może to jeszcze troszkę raczkuje, powiedziałbym, ponieważ jeszcze te procedury są troszeczkę tak zrobione, żeby ta zmiana nie była aż tak prosta, ale to już jest system, który działa i prawo na to pozwala jak najbardziej. Więc... Panowie, a czy wy generalnie dostrzegacie, że Chain for Energy dzisiaj, oprócz tego, o czym rozmawiamy, musi mieć niezwykle ważną rolę edukacyjną? To jest to, co widzę trochę wiązek z kryptoekipą, bo tak jak dzisiaj ja słyszę od Grega, można zmienić operatora, energia jest towarem, wielu ludzi o tym nie wie, nie? I teraz rozwijając wasz projekt, rozwijając Chain for Energy, to gdzieś musi być na tym portalu miejsce na takie podstawowe FAQ, żeby zanim ludzie w ogóle usiądą do poznawania Chain for Energy, mogli wyedukować się na tym podstawowym etapie. Nie wiem, czy ze mną się zgodzicie, że jednak Chain for Energy to ma też dużą rolę edukacyjną, jeżeli chodzi o ten cały sektor. Przynajmniej ja tak w rozmowie z wami to dzisiaj widzę. Maciek, to ja mam tylko 2 pytania. Do ciebie tym razem. Gdzie i kiedy? No, Jak najbardziej, zdecydowanie. 100% zgody. Zdecydowanie, to jest jedna z naszych misji, edukacja rynku i to zaczęliśmy już robić, ale mamy też dużo fajnych pomysłów, jak to zintensyfikować. Tu jeżeli chodzi o te produkty, bo tutaj mówiliśmy o platformie, nie wiem, czy padły te wszystkie 3, tak? Bo tutaj Ja już właśnie chcę do tego właśnie dojść, bo jeden to jest to rozwiązanie dla spółek obrotu energii, drugi to są spółdzielnie energetyczne. To o spółdzielniach powiem bardzo króciutko. Spółdzielnie energetyczne, czyli można powiedzieć, że osoby bądź też firmy, które wiążą się ze sobą, stają się w takiej grupie prosumentem, no nie? Czyli kimś, kto produkuje i konsumuje prąd. I teraz ten prosument konsumuje ten prąd wytworzony w ramach tej grupy. To jest ważne, no nie? Czyli mówimy o tym, że jeżeli mam panele w tym momencie na dachu, produkuję prąd, no to go konsumuję osobiście, no nie?
To, czego nie skonsumuję, to oczywiście oddaję go Nadwyżka. do sieci. Tak, to mam wtedy nadwyżkę. A jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że takich jak ja jest jeszcze 5 moich sąsiadów, no to w tym momencie my razem konsumujemy ten prąd, który razem wyprodukowaliśmy, no nie? O to chodzi. To jest taka różnica między takim jednym prosumentem, a prosumentem w grupie. Oczywiście, po co ta spółdzielnia, jak ona działa, kto może ją założyć i tak dalej, to już to jest rzeczywiście materiał na taki cykl edukacyjny, o którym ty mówisz. Nie musimy teraz tego rozdłubywać dalej. Tylko jedną rzecz chciałbym tu dodać, A? tak już prostym językiem. Czyli tak jak jeszcze parę lat temu, no bo ja pochodzę z Podlasia, więc tutaj mamy dużo rolników i tak naprawdę każdy zajmuje się innym sektorem rolnictwa i są takie lata, kiedy trzeba sadzić borówki, są takie lata, kiedy hodować winniczka, to wy mi panowie chcecie powiedzieć, że rzeczywiście handel energią będzie opłacalny i że to może być dobry biznes. Czy ja dobrze, tak jakby dobrze to rozumiem? Jeżeli mam możliwości, to co powiedziałeś, nie wiem, mam jakąś fajną działkę, mam też paru sąsiadów, no to i mam możliwości i fundusze, no to za parę lat, czy nawet teraz mogę stworzyć sobie pewien rodzaj dochodu i po prostu tą energią handlować i korzystać z waszych rozwiązań. Tak, powiedział jedną tylko rzecz, bym zmienił w tym, co powiedziałeś przed chwilą, że nie za parę lat będzie taka możliwość, tylko taka możliwość jest już. O. I to jest jedyna zmiana do tego, co powiedziałeś. Okej, ja tak próbuję to na proste biznesowe rzeczy przełożyć, ale Bardzo myślę, dobrze. że jest Ale- to zrozumiałe. Maciek, Tak. to jest właśnie ten case, o którym powiedziałeś, czyli tak, masz miejsce, gdzie mógłbyś zrobić farmę, ale na dzień dzisiejszy tak, z jednej strony na aukcję się nie wbijesz, bo tam ceny są po prostu zaporowe, czytaj po prostu bardzo niskie, z drugiej strony nie wiesz, czy będziesz miał bezpośredniego odbiorcę, na przykład jakąś fabrykę, żeby podpisać tak zwaną umowę PPA, no bo w takim modelu 1:1 to można zrobić. I spółdzielnie energetyczne to jest właśnie takie super rozwiązanie, że po prostu tworzysz community, czyli inicjatywa oddolna, Oddolno. którzy jednocześnie stają się twoimi klientami. Ty możesz im sprzedać energię taniej, że oni będą mieli taniej niż od Wielkiej Piątki, a z drugiej strony ty na tym zarobisz. I to jest taka po prostu obopólna korzyść. I tutaj po prostu jest wiele modeli, które można zrobić. I to, co jest ważne, że w takiej społeczności wy sobie sami będziecie mogli ustalić warunki handlowe. I to jest uregulowane, czyli ty będziesz mógł sobie ustalić, po ile oni tą energię kupują, po ile ty sprzedajesz i tak dalej. No. Tak jest, a my to wspieramy systemowo. Okej, i korzystamy tak jakby z waszych rozwiązań. Dobra, do tej pory rozumiem, tak? Jakbym nie rozumiał, to bym od razu na żywo Dobra. mówił. Zresztą moi widzowie też wiedzą, że tak jakby nie mam problemu z zadawaniem pytań. Okej, panowie, czyli z jednej strony prąd, energia jest towarem, możemy zmienić operatora, możemy sprzedawać tą energię, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego pytania, jakie problemy też rozwiązuje Chain for Energy, no bo nawet w kuluarach rozmawialiśmy, to króciutko, ale to jest ważne, o tych samochodach elektrycznych, no nie? No i teraz, tak jak mówię, każdy mówi, okej, Unia będzie zmieniać prawo, zaraz tymi starymi samochodami nie będzie można jeździć, to fakt, bo jak jeździłem 20-letnim Peugeotem, który miał wycięty tego FAP-a i zajechałem podbić dokumenty, to gość mówi, chłopie, 5 lat temu bym ci podbił, teraz ci nie podbiję. No i też doszedłem do takiego etapu, że chciałem kupić nowy samochód i jednak widząc, że jest mało stacji tankowania, czytając o kosztach tego wszystkiego, że nie jest to jeszcze tak proste i sprawne jak to, że zajeżdżam na stację i ile by paliwo nie kosztowało, to wiem, że dopłacę. Czy również te problemy, tą edukację związaną na przykład z elektrykami, czy to jest również tematyka Chain for Energy? Czy również tutaj w tym sektorze chcecie edukować i macie jakieś rozwiązania? Wiem, że będziemy je pokazywać za jakiś czas, no ale muszę zapytać. Maciek, dzięki, że pytasz. To jest dokładnie jeden z filarów naszego rozwiązania, na którym się skupiamy, czyli właśnie e-mobility, elektromobilność. Teraz może powiedzmy tak. Ostatnio padła informacja o tym, że od 2035 roku rzeczywiście nie zarejestrujemy i nie zostanie wyprodukowany nowy samochód. Nie zarejestrujemy nowego samochodu w Unii Europejskiej spalinowego, czyli będziemy jeździć po prostu elektrykami pod warunkiem, że oczywiście będzie to nowy samochód. No więc co tak naprawdę do tego roku, to jest 12 lat, co się musi wydarzyć? Czy jesteśmy w stanie przyjąć taką deklarację już teraz? Nie jesteśmy. Dlaczego? Dokładnie dlatego, co powiedziałeś, bo nie ma stacji ładowania, bo jeżeli są stacje ładowania, to na przykład są drogie.
Ale nawet zobacz, Adam, jest ich bo mało. U mnie w największej galerii w Białymstoku masz 2 miejsca, gdzie auto się ładuje ileś czasu, to ja muszę, wiesz, stać w kolejce parę godzin, albo słuchaj, chłopie, o której kończysz, to ja jestem po tobie, przyjadę za 2 godziny, nie? I wiesz, no, tak. Wiesz co, to ja ci podam taki przykład od naszego przyjaciela, który rzeczywiście mieszka na rynku bardzo mocno rozwiniętym, gdzie swego czasu całkiem niedawno powstało bardzo dużo apartamentowców i bardzo wiele różnych centrum handlowych. I on powiedział jedną bardzo no, fajną, niefajną, ale kluczową rzecz właśnie dla elektromobilności. Trend na elektromobilność w tym momencie rzeczywiście jest ogromny, on jest zauważalny i na poziomie nas jako takich userów i po prostu kierowców, ale i zauważalny na poziomie właśnie Unii Europejskiej czy po prostu świata. I teraz on mówi, wszystko super, tylko tyle, że w miejscu, w którym ja mieszkam, są budowane apartamentowce na kilkanaście tysięcy osób, a to, czego nie ma, nikt nie przewidział jeszcze kilka lat temu, żeby infrastruktura, żeby powstała w ogóle infrastruktura do ładowania samochodów. Wszyscy chcą jeździć samochodami, ale po prostu nie mają jak tego zrobić. I teraz taki problem występuje nie tylko tam, ten problem występuje w wielu miejscach, a pierwsze, co się kojarzy z elektrykiem, tak jak nawet ty, Maciek, o tym mówisz, co z tego, że będę miał elektryka, jeżeli będę chciał z rodziną pojechać do Zakopanego na wakacje, to będę musiał po drodze zjeść 16 hot dogów albo jeszcze jakieś inne rzeczy, jak dojadę, będzie mnie bolał brzuch. Na przykład. A nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście można było w tym 2035, oczywiście i wcześniej, ale korzystać z tych samochodów elektrycznych na podobnych zasadach, powiedzmy, jak korzystamy teraz z normalnych aut. I teraz to, co my robimy tutaj w tym obszarze. My już bierzemy udział w projekcie, który realizujemy z BMW Foundation i miastem Mińsk Mazowiecki, ponieważ to właśnie w Mińsku Mazowieckim będziemy pokazywali pierwsze rozwiązanie ładowania samochodów opartych o nasz blockchain i w ogóle z rozliczeniem na blockchainie, rozliczeniem naszymi tokenami. To już niedługo, bo to już za parę tygodni. I nawet więcej powiedziałbym tutaj akurat w tym przypadku i to jest taki news sprzed 2 godzin. Dzisiaj podłączyliśmy pierwszą Teslę pod nasz system rozliczeniowy i pod ładowarkę jednego z naszych tutaj partnerów, to jest akurat Greencell, o którym mówiliśmy na samym początku. Naładowaliśmy tą Teslę tą ładowarką, całe rozliczenie przepuściliśmy właśnie przez nasz wasz system. produkt. Mhm. Tak, czyli end-to-end, od momentu wpięcia ładowarki do wyjęcia ładowarki z tego gniazda, mamy 100% sukcesu. I ta ładowarka jest mobilna, tak? To jest mobilna. Tak, to jest Okej. ładowarka mobilna, można ją zastosować właśnie w wielu miejscach, podłączyć najlepiej pod gniazdo siłowe, ale i bez gniazda siłowego damy radę, tylko oczywiście ładowanie będzie dłuższe. Ale tak, i to zadziałało, więc jesteśmy mega zadowoleni, że udało się zrealizować ten cały cykl ładowania pojazdu end-to-end. Wiemy w takim razie już w tym momencie, co mamy. Wiemy, że to działa. Oczywiście jest kilka rzeczy, które musimy poprawić jeszcze przy okazji tego ładowania, no ale to jest normalny cykl projektowy, tak to działa. Więc jak się spotkamy na początku maja w Mińsku Mazowieckim, no to polecam, Maciek, przyjedź samochodem elektrycznym, na pewno gdzieś tam jakiś znajdziesz. My będziemy na pewno też mieli kilka samochodów, które będą się ładować. Mamy już miejsca, gdzie te ładowarki zostaną podłączone. No i będziemy właśnie. Tutaj, Adam, żeby doprecyzować, czyli jeżeli będziemy szli w kierunku rozwoju i powiedzmy, że będzie popularne te ładowanie przenośne, to ty chcesz mi powiedzieć, że wy macie już działający produkt, platformę, że możecie to wszystko po prostu, krótko mówiąc, rozliczać. Ogólnie rzecz biorąc, tak by można było powiedzieć, z jednym zastrzeżeniem. To, co będziemy pokazywali w Mińsku, to jest pierwsza wersja tej platformy, czyli Okej. żeby nie było tak, że już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. To jest Jasne. pierwsza wersja tej platformy. Oczekujemy też feedbacku od właścicieli ładowarek, oczekujemy feedbacku od tych osób, które będą się tankować, ale można powiedzieć, że każdy będzie mógł skorzystać, pobrać naszą aplikację, skorzystać z ładowania, podjechać, zobaczyć jak działa. I później będziemy rozwijali ten projekt komercyjnie. Mamy też partnerów zarówno, no tutaj mowa o sprzęcie, to już trochę powiedzieliśmy, ale jeżeli mówimy o energii, również z punktu widzenia energetyki, żeby można było rzeczywiście ładować te samochody zieloną energią, no i przy okazji naszego systemu rozliczeniowego i blockchaina.
Tu jest. Poczekaj, ale ja tu dodam, bo ty rozgadałeś się na temat tego jednego wąziutkiego use case'u. Ja bym dodał tutaj taką rzecz, że to jest pierwsza wersja. Po prostu chcieliśmy pokazać, że można energię zamienić na token. Okej. I to robimy. To jest po prostu w ogóle, wiesz, wykorzystanie prymitywów blockchaina, czyli robimy token swap po prostu. To, co my chcemy dalej zrobić, chcemy zrobić integrację poprzez chociażby sieć Axelar, być może jakiś inny z Ethereum, z Bitcoinem, żebyś mógł wziąć swojego Bitcoina, swoje Ethereum, dowolny token i zamienić na energię. Jeżeli dostarczyciel ładowarki jest twoim przyjacielem, kryptogeekiem i zaakceptuje taką ofertę, Płatność, dlaczego tak. nie mógłbyś z tego skorzystać? Kolejnym etapem to jest w ogóle tak jakby wejście, znaczy zapłacenie złotówkami, euro, dolarami, no bo tak naprawdę tu jest ten tak naprawdę prawdziwy klient, znaczy ten duży klient, Tak. no bo jest niewiele osób na rynku, które rozumieją świat krypto i chciałoby po prostu zapłacić za usługę, chciałoby się po prostu naładować, więc no to jest taki, powiedzmy, pierwszy use case. Tutaj Więc, kusi mnie powiedzieć, ale to mówię w formie żartu, że to co powiedział Adam, słuchajcie, jak chcecie, żebym dobrym elektrykiem zajechał na testowanie produktu i ładowania mobilnego, to zrzutkę zaraz zrobimy. Krypto, adres jest pod filmem, słuchajcie, w eterze zbieramy. Dobra, panowie, dla mnie mniej więcej to jest jasne, rzeczywiście jest to temat przyszłościowy. Tutaj też oczywiście było pytanie, w jakim miejscu jest wasz produkt, czyli mam na myśli też tą platformę do rozliczeń. Czyli na razie to jest jakaś tam pierwsza wersja, tak, ale już jest ona sprawdzana, będziemy też, tak jak powiedzieliście, sprawdzać ją w Mińsku i generalnie to jest takie, można powiedzieć, takie co, beta testy, czy generalnie, czy już pod to zaczynacie podpinać klientów i dajecie im to do testowania i czekacie na feedback, tak, żeby zrozumieć, w jakim miejscu jest też sama platforma. Ale teraz mówisz konkretnie o platformie dla Do rozliczania. elektromobilności. Tak. Bo powiedzieliśmy na początku, że jest platforma rozliczeniowa dla spółek obrotu energią i to działa. To działa. Już komercyjnie to działa. Następnie są spółdzielnie energetyczne, platforma dla spółdzielni energetycznych, która w tym momencie jest w budowie. I trzeci klocek to jest właśnie elektromobilność i tutaj aplikacja mobilna do rozliczania, czyli też system rozliczeniowy, tylko po prostu jako jeden z modułów całego tutaj ekosystemu. I to jest, my to traktujemy w tym momencie w Mińsku Mazowieckim i BMW Foundation jako MVP, które pokazujemy ludziom, światu na początku, zbieramy ten feedback i później przechodzimy do budowy rozwiązania komercyjnego. Rozwiązanie komercyjne będzie się na pewno troszeczkę różniło od tego, które pokażemy w Mińsku, no ale to jest znowu standardowy cykl tworzenia produktów. Nie od razu zbawimy świat, ale po kolei zgodnie ze ścieżką prawidłową. Także będzie można skorzystać i tak naprawdę już w Mińsku każdy będzie mógł pobrać aplikację i zobaczyć, jak to rozwiązanie funkcjonuje.